Dobry film ostatnimi czasy to rzadkość, a jeszcze dobry film akcji z fajnym humorem, z nawiązaniem do oryginału, bo oczywiście The Fall Guy, czyli Kaskader. Jest to nowa wersja z filmu sprzed wielu lat, m.in. z Lee Majors, a także z Heather Thomas. No to rzeczywiście jest fajna sprawa i taką produkcję dostajemy tutaj. Mowa oczywiście o filmie Kaskader z Emily Blunt, a także z Ryanem Goslingiem w rolach głównych. No i jeszcze tam jest Aaron Taylor-Johnson i kilka rzeczywiście innych zacnych osobowości. Fabuła, nie powiem tylko w zarysie, że mamy naszego kaskadera, oczywiście w tej roli Ryana Gosling, który ulega wypadkowi i no i cóż, no i potem życie się toczy swoim biegiem, ale w pewnym momencie powraca na plan i dzieje się, po prostu dzieje. Zacznę może w ten sposób. Nieraz mówię, że dobrze jest jak właśnie, tak jak mówił Hitchcock. Najpierw w filmie ma być trzęsienie ziemi, później ma napięcie rosnąć. No to tak właśnie tutaj jest. Niemalże dosłownie, bo zaczynamy rzeczywiście z wielkim przytupem, startujemy z wysokiego C i no, czasami to mówię, że jest to film w starym stylu, to znaczy, można powiedzieć, zabili go i uciekł, ale rzeczywiście to, co tutaj się dzieje, to jest, można byłoby obdarzyć tą akcją pewnie z 20 innych filmów. Zacznę może od tej fabuły. No jest ona intrygująca. Tutaj dzieje się akcja, chciałem powiedzieć w Hollywood, ale w większości tak naprawdę dzieje się w Sydney, w Australii. Jest tam właśnie kręcony film. Na planie tego filmu widzimy i mamy może w pewien sposób mamy szansę podglądnąć, jak podpatrywać właściwie, no nieważne. Mamy szansę zobaczyć, jak pracują kaskaderzy, bo rzeczywiście jest to nie jest to łatwy kawałek chleba i każdy, kto przynajmniej jeden film, gdzie były bójki, gdzie były wyścigi, kraksy samochodowe i tak dalej, wybuchy widział, to dokładnie wie, jak to jest. Zresztą w tym filmie, o czym mówią sami twórcy, pobity jest rekord. Samochód ma wypadek i obraca się 8,5 razy. Jest to po prostu tam raza. Jest to rekord światowy, także gdzieś tam rzeczywiście mam nadzieję, że ten kaskader, który dokonał tego czynu, bo oczywiście nie był to Ryan Gosling, sam aktor miał 4 kaskaderów, ale mam nadzieję, że tenże kaskader otrzyma kaskaderowego, że tak powiem, Oscara, bo oni też mają oczywiście swoje nagrody przyznawane rokrocznie za najwięcej, że tak powiem, rolek samochodu, najdłuższy spacer, kiedy kaskader płonie i tak dalej, i tak dalej. To akurat jeżeli chcesz, możesz sobie sprawdzić rzeczywiście w tym filmie. Ale tutaj, no, to jest tylko i wyłącznie pretekst, tak, do pokazania naszego wątku, może nie miłosnego, ale niech tak będzie. Na potrzeby tej recenzji powiem, że rzeczywiście, że takowy wątek się pojawia. I jest również scena po napisach. O niej oczywiście powiem później, po napisach, żeby rzeczywiście niczego nie zdradzać. I to, co tutaj się dzieje, tak, no intryga jest w miarę prosta, ale jest w ten sposób pokazana, że jest zawiła, że my niby od początku wszystko wiemy, ale nie wiemy nic. I to jest akurat moc tego filmu, że to jest kino tylko i wyłącznie akcji. Tutaj nie doszukuj się, naprawdę nie doszukuj się, nie kombinuj. To jest widowiskowe kino akcji. Lecisz, no po prostu reżyser zrobił niesamowitą robotę, niesamowite kino. W ogóle wybrał tę produkcję, a nie film z Willem Smithem w roli głównej i było to na tydzień przed słynnymi Oscarami, w którym to Will Smith zachował się jak burak w stosunku do Chrisa Rocka. Więc rzeczywiście miał facet nosa, a sam Ryan Gosling powiedział: ja jestem zadowolony, kiedyś spotkałem Stevena Spielberga, powiedział: bardzo mi się ten film podobał i rzeczywiście tak ma być. Więc fabularnie jest prosto, ale jest intrygująco. Rzeczywiście dobry humor, no bo jest jak najbardziej, musi się pojawić wszelaka różnorodność postaci, bo od kaskaderów przez reżyserów, producentów, aktorów, oczywiście psy, które tylko i wyłącznie reagują na komendy po francusku, również tutaj się pojawia. Mamy złoli, mamy jeszcze większych, mamy tych nieoczywistych, no po prostu jest bardzo duża różnorodność wszelkiego rodzaju postaci i to jest rzeczywiście wielka moc. Jeżeli mamy film pod tytułem Kaskader, no to tych efektów kaskaderskich tutaj musi być co niemiara i tak właśnie jest. Bijatyki są doprowadzone naprawdę do perfekcji. W ogóle najbardziej mi się podobała w tym filmie scena bójki w barze. Jak będziesz oglądać to tam w klubie, w dyskotece, chociaż ostatnio klub towarzyski niespecjalnie ma dobre nawiązania, więc powiem, że powiedzmy w dyskotece. Rzeczywiście jest ona zrobiona świetnie, bo nie dość, że choreografia sztuk walki jest przepiękna, naprawdę cudownie to wszystko wygląda, no to jeszcze sposób ukazania, ta kolorystyka,
I praca kamery to jest coś pięknego, naprawdę to jest coś pięknego, to tylko oglądałem i mówię, to tak można, mamuniu. No, rzeczywiście okazuje się, że można, że są jeszcze pewne takie sytuacje, w których można rzeczywiście wymyślić coś dobrego, coś ciekawego, coś innego. I no oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że ten film już prace nad tym filmem trwały od 2010 roku, więc całkiem długo. No i oczywiście Ryan Gosling nie był pierwszym wyborem do roli Colta. Wcześniej o rolę ubiegali się Tom Cruise, Keanu Reeves, Nicolas Cage, Jason Statham i Dwayne Johnson. I wszyscy chcieli wcielić się w Colta Seversa. No niestety dla nich, dla nas na szczęście, akurat tym kaskaderem został Ryan Gosling, bo on rewelacyjnie, naprawdę rewelacyjnie się wciela w tę rolę. Czasami tak mówię, że o proszę bardzo, on nie grał, on był, wiesz, Mickey Rourke nie grał Marva w Sin City, on był Marvem. Ron Perlman nie grał Hellboya, on był Hellboyem, bo rzeczywiście aktor się tak dobrze wciela w daną postać, że mówię po prostu, on ją wziął, kupił i my to rozumiemy. I rzeczywiście tutaj jest tak samo. Naprawdę Ryan Gosling jest świetny. Oczywiście, że Emily Blunt niewiele odstępuje. Zresztą sama powiedziała, moja postać jest wzorowana na Grecie Gerwig. Tej pani, która niedawno zrobiła Barbie, a teraz kręci Przygody Narni. Ten film, powiedzmy, dla dzieci. Więc rzeczywiście wyglądało to bardzo dobrze. Tutaj patrzę właśnie na ściągawki. I ten film, jeżeli po prostu... To jest idealny popcorniak. Jeżeli lubisz po całym tygodniu pracy, szkoły, studiów, nieważne, cokolwiek, sobie siąść i zrelaksować się i dostaniesz film, który ma dobrą akcję, bo rzeczywiście tej akcji jest bardzo dużo. Jeżeli on jest zrobiony fajnie, mamy ciekawie nakreślone postacie, a dodatkowo dostajemy film w filmie, no to jest to rzeczywiście coś pięknego, coś rzeczywiście pokazane dobre. Jak już mówiłem wcześniej, jest to nowa wersja, bo wcześniej był film, aż nawet sprawdzę dokładnie z którego roku, z 1981 roku. Tam właśnie w rolach głównych w roli Colta wystąpił Lee Majors, bardzo znany oczywiście aktor, a partnerowała mu Heather Thomas jako Jodie Banks. Akurat ona się rzeczywiście wtedy się tak w tym filmie nazywała, więc to tylko pokazuje, że jest szansa na to, ażeby wziąć film, który nomen omen nie jest oryginalny, bo jak już mówię, to jest wersja sprzed wielu lat, a ostatnimi czasy tego dostajemy mnóstwo, bo chociażby przecież nie tak dawno był Egzorcysta, nie tak dawno był Omen, że tak powiem tylko i wyłącznie o takich mocniejszych filmach. Jakiś czas temu był Predator, już za czas jakiś kolejna wersja filmu, gdzie Leslie Nielsen wcielił się w rolę głupkowatego porucznika Franka Drebina, więc rzeczywiście moda na to jest. A poza tym, skoro zgadza się włoska firma Mamonna Casucci Szmal, no to wiadomo, że jest. Film miał budżetu 125 milionów, więc całkiem sporo. Na razie się jeszcze, film ma premierę dopiero co. Na razie się nie zwrócił. 8 milionów zarobił. Mam nadzieję, że po między innymi takie recenzje jak ta i pewnie innych osób na całym świecie pójdziesz do kina, ty i inne osoby i rzeczywiście da ci film zarobić. A te osoby, które widzisz tutaj, to są po prostu rewelacyjni ludzie, gdyż są to wspierający mój kanał. Dziękuję, wielkie brawko za to. Jeżeli chcesz do nich dołączyć, w opisie, a także w przypiętym komentarzu będzie link do wspierania. Możesz dołączyć i zobaczyć, jakie bonusy możesz uzyskać. A czy ten film polecam? Zdecydowanie tak. Naprawdę zdecydowanie tak. Moja ocena może być tylko i wyłącznie pozytywna, bo bawiłem się na tym filmie jak dawno nie. Nie oczekiwałem zbyt wiele. Mówię, zobaczę Fall Guy, Kaskader. Może tytuł nie najlepszy, ale akurat biorąc pod uwagę cały kontekst, to tak, bo to jest Fall, upadek, Guy, wiadomo, facet, czyli jakoś to powiedzmy ręce i nogi ma. Aaron Taylor-Johnson chyba zasmakował chyba w takich rolach niekoniecznie dobrych, w rolach antagonistów. Może mu to wyjdzie na zdrowie? Mam nadzieję rzeczywiście. Bo tutaj w tym filmie gra strasznego bakłażana. Ten jego aktor, którego on gra, ta postać, to jest taki typowy, wiesz, jak sobie wyobrażamy, że dęty pajac, po prostu zadarty, co to ja nie jestem. I on właśnie taki tutaj w tym filmie jest. Nie pojawia się zbyt wiele, nie pojawia się w zbyt wielu scenach, ale jest akurat
No, ten jego aktor, no to jest postać, której no, nie możemy lubić i akurat ja go nie lubiłem, a to oznacza, że ta postać była dobrze napisana, wyreżyserowana i zagrana, więc to mi się podoba. I jak mówiłem wcześniej, jest jeszcze scena po napisach. Więc teraz o tej scenie powiem, a jeżeli nie chcesz dowiedzieć się, co się po napisach dzieje, to w tym momencie dziękuję bardzo i powiem tak, scena nie jest to jako tako po napisach, tylko tak mniej więcej w połowie tyłówki się pojawia dodatkowo ta scena i no nie jest to nic więcej jak tylko i wyłącznie ukłon w stronę właśnie oryginału. Tutaj mam napisane po wszystkiemu, po całej tej aferze przybywa na miejsce policja. Policja, żeby aresztować odpowiednie osoby, nie zdradzę przynajmniej jakie osoby. W rolę policjantów wcielają się osoby, które wystąpiły w oryginale z 1981 roku, mowa oczywiście o serialu The Fall Guy, czyli Lee Majors i Heather Thomas. Czyli jest to po prostu nie dość, że dobrze zrobiony film, to jeszcze nie zapominamy o tym, skąd, że tak powiem, ten film się wywodzi, dlaczego był sukces, więc wcielają się no nie w samych siebie, ale wiadomo w policjantów, a to są osoby, które 43 lata temu w serialu występowały, więc nic, tylko brawko i jeszcze raz brawko. Jak chcesz zobaczyć, jaka jest ocena, to możesz zobaczyć na Filmwebie, w opisie tam gdzieś jest na pewno link do mojego profilu, a więcej recenzji filmów akcji tutaj, na tej liście. Oczywiście, że tak, znajdziesz ich tutaj całe mnóstwo.